Co to jest? O, nagrywaj. Proszę cię, to jest odcinek Koku. Koku, cześć wszystkim, jestem Marcia i Jadaś, witajcie ponownie na naszym kanale Nie, Kotki. Marcia, o co tu chodzi? Ja jeszcze nawet nie zacząłem nagrywać. W sensie nie zacząłem nawet nic mówić. Czemu jesteś ubrana, jakbyś wychodziła na dwór? Mam dla ciebie prezent. Dla mnie? Tak, 2. Z jakiej okazji? Wielkanocy. O, Marcia, i to chciałaś pokazać na odcinku, tak? No dobrze, no to poproszę w takim razie prezent. Najpierw może jakieś pytanie odpowiesz, a nie tak od razu. Nie Co mam- sądzisz o mundialu, jak grali? No możesz przeczytać pytanie kolegi Łukasza. Cześć Łukasz! No i po mundialu idę do żaby polej z polska kiełbasa na osłodę i sobie podrynkuję w domciu. Mam łychę. Smutek. Ten film jest nagrywany już kilka dni po mundialu. W zasadzie to widzicie to w Wielkanoc. Ja tego nie nagrywam w Wielkanoc, więc... My chyba nie jedziemy, nie? Gdzie? Na mundial. My, w sensie ja z tobą? Ja z tobą na pewno nie, bo ceny są drogie. To jest kolejny odcinek Koku, zaraz przejdę do komentarzy i zaraz Marcia sobie pójdzie, tylko widzę, że ma tutaj dla mnie prezent. Swoją drogą, wesołego Alleluja. Dzisiaj, tak jak powiedziałem, jest Wielkanoc. Ja nie nagrywam tego w Wielkanoc, ale jeszcze jest jedna rzecz, o której chcę wspomnieć, ale to zaraz. Ham powiedziałaś? Nie. A co powiedziałaś? Szynka to jest po angielsku. Marcia, proszę cię, nie rób mi żadnych prezentów. Po co mi prezenty? Co to jest? Śmieszne. Ja mam to dzisiaj, z tego dzisiaj korzystać, czy Nie. co? Dog Puzzle Feeder Toy? Co? Zaadoptowałam psa. Co? Co? Nie no, żartuję. Marcia, co to jest za kaczka? Po co mi? To jest dla mnie prezent, czy No. ja mam sobie z tego jeść? Fajny jest. Tematyczny dla odcinka. Ile to kosztowało? Za darmo dostałam. Jak za darmo? No normalnie. Fajne, nie? Będą się bawić kaczką. Okej, dziękuję za ten prezent, ale mi się przyda, a to? Prezent dla mnie. Frisbee dla psa. Ale jeszcze nie rozpakowałem, a ty już spoilerujesz? A nie, znak. Co kurwa? Co? Obiekt chroniony przez wyuczone No bo ty mówisz na małą, że skórką. Ile za to zapłaciłaś? No nic, też za darmo. Skąd masz takie rzeczy za darmo? Dlaczego ty mówisz mi to na ucho? Przecież mogę to wyciąć. No okej. Marcia dostała to za darmo, potwierdzone. Już wiem skąd. Dziękuję, ale super. Wesołych świąt, Marcia. Ale fajne, co ty lubisz takie głupotki? Ja dla ciebie... Tak, będę sobie z tego jadł. Ale nie no, to jest... Gdzieś sobie wieścisz. Chcę jeszcze dzisiaj powiedzieć wam o Enebie, bo tak się składa, że do końca poniedziałku wielkanocnego kod zniżkowy Easter na 10% zniżki na karty podarunkowe, gry, subskrypcje, DLC i punkty do gier. Tak się składa, że ten kod jest troszeczkę wyższy niż zazwyczaj. 8% zniżki macie zazwyczaj w każdym miesiącu. Tak się składa, że 8% zniżki też będą dostępne. Od każdego piątku do każdego poniedziałku 8% zniżki z tym samym kodem, tylko teraz jest 10% kod właśnie w związku z Wielkanocą. Także korzystajcie, linki do Eneby znajdziecie w opisie. Marcia... Coś jeszcze? Ciebie tu nie ma? Nie mogę nagrywać z tobą jak tu jesteś, no przepraszam. Tak, wiem, to było trochę dziwne. Tak czy siak, witam was jeszcze raz w kolejnym odcinku komentarzy, od których łysieję. A, trochę mi to mimo wszystko humor poprawiło po ostatnim barażu. Nie chcę rozdrapywać tych ran, ale... Ostatnio też zrobiłem wam małą zabawę z typowaniem wyniku, co prawda nie w poprzednim kokle, bo koku ostatnio pojawiają się trochę rzadziej, ale w poście na karcie, nie społeczność, tylko karcie posty, jedna osoba tylko trafiła w wynik, więc w sumie od tej osoby zacznę. Wojciech Molski wytypował poprawny wynik meczu. Jest to bolesny wynik i co ciekawe, jest to taki sam wynik jak wtedy na Euro bodajże w 2021, tak to było, bo został przeniesiony ten turniej. Aż chciałoby się zacytować słynne słowa Szpakowskiego: teraz będzie głoźnie, klaeson, klaeson. Koniec złudzeń, korzeń wchmarzeń. Ach, no i Grosicki nie pojedzie na darmowe wakacje do Stanów Zjednoczonych. Trudno. Mimo wszystko pod tym postem, mimo tego, że były
nietrafione wyniki, oprócz tego, co napisał Wojciech. Wojciech zdecydował się nie pisać żadnego pytania, także po prostu jego komentarz jest tutaj. Były też komentarze, które zawierały całkiem ciekawe pytania, także mimo tego, że wynik był nietrafiony, to wziąłem je do odcinka. Kuba D. Czy można uznać, że Merus był takim aniołem na wypadek, gdyby anioł umarł? Wiemy coś też o ich domowej planecie. W zasadzie wiemy to, że jest i wiemy to, że ptak Jil-Jil z niej pochodzi, więc można się domyślić, że jest tam jakakolwiek natura. Więc moje pytanie, czy gdyby anioł umarł, to Dicer Shinkan Pieczarkin udałby się na tę planetę, żeby wybrać jakiegoś młodego anioła, którego postarzy? I czy można uznać, że aniołowie odbywają na tej planecie jakiś trening na wypadek, gdyby jakiś inny dokonał żywota? Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam, Kuba. Wiesz co, teoria podoba mi się oprócz jednej rzeczy. Nie rozumiem do końca, dlaczego Daishinkan miałby postarzać anioły, które miałyby przejąć rolę po jakimś umarłym aniele, chociaż w zasadzie to nie mamy żadnej innej opcji na śmierć anioła poza wymazaniem, bo anioły nawet nie giną w momencie, w którym wszechświat jest wymazywany, chyba że tak było tylko w przypadku turnieju mocy, ale w przypadku śmierci Boga Zniszczenia wiemy, że anioł odchodzi w stan spoczynku i potem wraca, kiedy mamy nowego Boga Zniszczenia, więc ten stan spoczynku to może być tak naprawdę niekoniecznie przejście w stan spoczynku w takim sensie, że anioł jest usypiany i potem budzony, albo na przykład jest w jakimś sensie zamrożony, tylko idzie z powrotem na tę planetę, ich rodzinną planetę, która jest w jakimś być może wymiarze aniołów, ale dalej to jest ten sam anioł, więc podejrzewam, że od samego początku istnienia Siódmego Wszechświata to Whis jest aniołem Siódmego Wszechświata, chociaż jedna rzecz może sugerować, że anioły niekoniecznie powstały przy powstaniu wszechświatów. Bo wiemy z Dragon Ball Daima i oczywiście ta historia, jak ona się łączy albo jak się nie łączy z Dragon Ballem Super, to już każdy może interpretować na własny sposób, ale ja jestem fanem myślenia, że tak jak te wydarzenia z Dragon Ball Daima pokroju Podróży do Królestwa Demonów czy Super Saiyanina 4 niekoniecznie musiały się wydarzyć, tak ten 10. odcinek, w którym dowiedzieliśmy się, w jaki sposób wszechświaty w Dragon Ballu powstały, trudno byłoby kompletnie wyrzucić to do kosza, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że to pisał Toriyama i to jest w miarę świeże. I jeśli faktycznie było tak, że wszechświaty powstały w jednym momencie, a anioły są w różnym wieku, Vados jest starszą siostrą Whisa, Kusu, czyli ta anielica, można powiedzieć, 10. Wszechświata jest najstarsza, więc dlaczego anioły mają różny wiek? I to nie jest różnica pokroju, nie wiem, 2 minut, 2 dni, czy podejrzewam roku, no bo wtedy to mielibyśmy, można powiedzieć, że anioły w jednym wieku, a tutaj mamy znaczną zarysowaną różnicę. Anioły, jeśli żyją miliony lat, to jeśli jest faktycznie jakiś ranking wieku, to znaczy, że między jednym a drugim aniołem musi być przynajmniej, tak stawiam, setki, tysiące, może nawet dziesiątki tysięcy lat różnicy. To by oznaczało, że anioły istniały zanim te wszechświaty, które znamy w Dragon Ballu powstały. I uwaga, już chyba nawet o tym jakiś czas temu mówiłem w ramach takiej teorii. Jeśli mamy Królestwo Demonów, z którego jak się okazało potem powstały te wszechświaty znane nam, to dlaczego nie miałoby też istnieć przeciwległe Królestwo Aniołów? To by miało sens w takim sensie, że w momencie, w którym wszechświaty są wymazywane przez Zeno, na przykład na Turnieju Mocy, to wymazywani są śmiertelnicy, planety, sama przestrzeń, bogowie zniszczenia, Kaioshini, wszyscy ci, którzy są stricte związani z tym wszechświatem i pochodzą z tego świata. Ale aniołowie nie pochodzą z tego świata, więc nie są związani, więc fakt, że na przykład 6. Wszechświat na turnieju został wymazany, Vados to nie obchodzi, ona tam tylko wykonuje umowę zlecenia, albo nawet umowę o dzieło. Ona nie jest związana z tą firmą, ona jest tylko tam takim podwykonawcą, można powiedzieć. Więc chodzi mi tylko o to, że tak, prawdopodobnie świat aniołów istnieje, albo inaczej, na pewno istnieje, bo Whis o nim mówił, ale nie jest to tylko planeta, na której aniołowie się rodzą, swoją drogą, też jak się rodzą. Ja też pamiętam, że lata temu nagrywałem odcinek, jak rodzą się aniołowie, ale to było długo przed Dragon Ball Daima, więc na pewno na tę sprawę można rzucić dodatkowe światło, ale jeśli mamy ojca aniołów, czyli Daishinkana, który jest oczywiście najstarszym aniołem, którego znamy, to by oznaczało, że Daishinkan rodzi ich jak jaja? Że bez, powiedzmy, żadnego, nie potrzeba do tego samicy, albo nie potrzeba do tego drugiego anioła, rodzi ich ze względu na jakiś podział komórkowy, czy coś w tym stylu, a może na tej planecie jest matka wszystkich aniołów, której rolą jest po prostu rodzenie aniołów, ale nie zajmuje ona żadnej pozycji w tej hierarchii, nie jest ona najwyższym kapłanem, ani żadnym drugim najwyższym kapłanem, nie jest królową aniołów,
a w zasadzie może jest królową aniołów, ale nie będącą aktywnie zamieszaną w ten cały zbudowany system bóstw w Dragon Ballu, więc ona po prostu sobie jest, ma swoją rolę. No i jak się dowiadujemy, Merus chociażby, bo tutaj też o niego jest pytanie, istniał już wcześniej. I nie został on stworzony w momencie, w którym saga Moro się zaczęła. Bo o Merusie wiedzieliśmy już wcześniej, Whis o nim mówił, że był on problematycznym młodym bratem. Wiadomo, że został on zesłany do 7 Wszechświata, żeby tam nauczyć się, powiedzmy, trochę życia. Więc to by oznaczało, że on był aniołem na początku, w sensie nie był galaktycznym patrolmanem. Potem dostał tę rolę od Daishinkana, żeby sobie pobył jako anioł w galaktycznym patrolu, więc na pewno miał on jakąś historię. I podejrzewam, że on powstał w momencie, w którym już 7 Wszechświat istniał. No bo jeśli on jest młodszy od Whisa, to prawdopodobnie powstał on już w momencie, w którym te wszechświaty istniały. Chyba że dodatkowa opcja jest jeszcze taka, że Merus razem z trójką jakichś jeszcze nam nieznanych aniołów był aniołem jednego z 4 wymazanych wszechświatów, bo wiemy, że ich było kiedyś 16, jeśli dobrze pamiętam 16. 18, nie 16, Zeno wymazał 6, więc oprócz Merusa byłoby jeszcze 5 innych aniołów. No i może właśnie ze względu na to, że Merus był aniołem, który nie do końca dobrze wykonywał swoją pracę i ta 5 pozostałych aniołów tak samo, to może ze względu na to Zeno zdecydował się wymazać te wszechświaty. Chociaż byłoby to trochę z mojej perspektywy niesprawiedliwe, w sensie moim zdaniem, bo to nie jest do końca wina wszechświatów, że anioł jest jaki jest. Tak samo jak można byłoby oceniać 9 wszechświat na bazie tego, jakim Kaioshinem był Ro, albo jest w zasadzie Ro. Oczywiście w 9 wszechświecie widzieliśmy też, co się działo w świecie śmiertelników, że ten świat był po prostu skorumpowany, natomiast Champa ma wiele wad, Beerus ma wiele wad, a w 7 wszechświecie są postacie o czystym sercu. Mimo wszystko, ten fragment historii Dragon Balla i tego świata Dragon Balla jest dla mnie tak ciekawy, naprawdę to jest jeden z takich punktów, które chciałbym przed śmiercią jeszcze zobaczyć jako rozwinięte elementy fabuły i w ogóle historii Dragon Balla, bo to nie jest coś, o czym my sobie myślimy. Tak samo jak Dragon Ball Daima powstało na bazie jakichś tam wspominek o Królestwie Demonów i tego, że w mandze widzieliśmy dosłownie 2 strony, jak Gohan z Daburą walczył w czymś, co miałoby być Królestwem Demonów i na tej podstawie powstało Dragon Ball Daima. Dlaczego nie można byłoby się dowiedzieć o królestwie, albo w zasadzie o świecie, o rzeczywistości aniołów na bazie tego, że Whis powiedział o rodzinnej planecie aniołów. W zasadzie tutaj nawet nie chodziłoby o jakąś rzeczywistość, tylko w ogóle o jedną planetę, z której pochodzi ten ptak Jill. No w tej scenie się o tym dowiedzieliśmy. Okej, dzięki za pytanie, idziemy dalej. Mateusz Leśniewicz, no wynik źle wytypowany, ale pytanko tutaj jak najbardziej zasadne. Pytanie, czy masz już pomysł na tegoroczne licytacje w ramach akcji Pomaganie za jechanie? Wiesz już, jakie figurki będzie można wygrać? Tak się składa, że już od kilku miesięcy wiem, że Max Player, pozdrawiam go serdecznie, ostatnio często pozdrawiam Maxa w swoich filmach, będę go pozdrawiał tyle razy, ile będzie trzeba, bo jest to wspaniały człowiek, który postanowił w tym roku też wysłać paczkę, niespodziankę z figurkami albo z różnymi innymi rzeczami. Nie wiem, co tam będzie, ale Max powiedział, żebym się przygotował. Nawet mnie pytał, kiedy chciałbym tę paczkę otrzymać i szczerze, już chyba mogę wam zdradzić termin, prawdopodobny termin naszej trasy. To będzie od 4 do 10 lipca. Jeszcze wam nie będę mówił, jaka to będzie trasa, bo poczekam, aż Michał to oficjalnie ogłosi. I tak już wam zdradziłem rąbek tajemnicy. Uchyliłem w zasadzie rąbka tajemnicy, nie zdradziłem. Ale tak jak w zeszłym roku i jeszcze wcześniej licytacje będą rozpoczęte po tym wszystkim, po tej akcji, po naszym wyjeździe. Więc myślę, że też paczka, poproszę Maxa, żeby, jeśli to nie będzie problem, żeby nadał tę paczkę też właśnie w drugiej połowie lipca. Więc myślę, że to będzie lepiej, jak zrobimy tak, że paczka przyjdzie, ja pewnie tę paczkę otworzę na live'ie i wtedy jak będą emocje świeże, będziecie widzieć te figurki za pierwszym razem, to wtedy będzie fajnie rozpocząć te licytacje, bo jeśli na przykład paczka przyszłaby w czerwcu, to miesiąc później niektórzy już mogliby nie pamiętać, co tam było w tej paczce i tak dalej, więc myślę, że licytacje będą rozpoczęte w drugiej połowie lipca, chyba że będę musiał troszeczkę tak się wdrożyć po tym wyjeździe, to może gdzieś tam w okolicach sierpnia, ale tak, Max myślę, że tutaj zadba o to, żeby licytacje w tym roku też się odbyły, a nawet jeśli jeszcze stwierdzę, że coś bym chciał dodać od siebie, to oczywiście to dodam. Dominik Sherman. Moim pytaniem byłoby, czy zakładasz nagranie jakiegoś nowego materiału dla głodnej kolejnych zajebistych przepisów społeczności biednych, zamieszkujących akademiki studentów? Jak zwykle pozdrawiam i jeśli mam się minąć z wynikiem, to oby na korzyść naszych. No niestety, byłem zdenerwowany jak oglądałem. No korzeń wchmarzeń taki, że dawno takiego korzenia wchmarzeń nie było. Ale nie będę, no mówię, nie chcę rozdrapywać ran, bo mimo wszystko dalej to boli. To nie jest tak, że te ostatnie
lata to były jakieś wielkie oczekiwania. Nie będę wchodził w ten temat. No po prostu nawet mój tata powiedział, że dawno nie czuł takiego, że po prostu było mu szkoda tych piłkarzy, bo to nie był słaby mecz, nie? Dobrze, jeśli spojrzycie na statystyki, ja wiem, że ta najważniejsza miałem nie wchodzić w szczegóły. Odnośnie tych akademików. Nie wiem, czy wam pokazywałem ten filmik, ale w 2022 bodajże roku, to nie było w pierwszym, no to było w drugim, bo w pierwszym to jeszcze kończyłem studia. W 2022 roku w okolicach czerwca, jak były bachanalia, czyli takie zielonogórskie juwenalia, tydzień studencki, to mój akademik Rzepicha w Zielonej Górze był remontowany. I tam ogólnie nie można było wejść, ale ja byłem z kumplem Matim, ten, którego być może część z was pamięta z vloga z Budapesztu. I żeśmy wbili do tego remontowanego akademika Rzepicha, pokażę wam tutaj filmik, jak to w środku wyglądało. I powiem wam, nie wiem czy... jeśli pamiętacie moje filmy z akademika, o Dragon Ballu i nie tylko, to w zasadzie chyba tylko o Dragon Ballu wtedy, nieważne, to pamiętacie jak te akademiki wyglądały. Te pokoje to były urocze mimo wszystko, ale klitki. Na piętrze były koedukacyjne prysznice i to takie, że w zasadzie były dwa pomieszczenia z jakimiś tam 3 czy 6 zasłonami na całe piętro, na którym było kilkadziesiąt pokojów i to było wszystko. I kuchnia też była wspólna. Na jedno piętro w zasadzie były 2 kuchnie. Widzicie na tym filmiku, co tam się dzieje? Myśmy wbili i ja nie wierzyłem własnym uszom i oczom, co tam się dzieje. Każdy pokój ma teraz kartę na pliknięcie, że nie można do kogoś wejść, tylko trzeba mieć kartę na piknięcie. Każdy pokój ma kabinę prysznicową, każdy pokój ma swój zlew, swoją jakąś... Czy tam była kuchenka? Już nie pamiętam, czy tam była kuchenka. Na pewno ten filmik znajdę, wam pokażę. Jakieś meble z Ikei. Ja się cieszę, że oni mają lepsze warunki, ale... Jeśli ktoś tam mieszka, to on nie potrzebuje żadnych studenckich przepisów dla biednych, głodujących studentów. Przypomniała mi się historia też, jak na początku, na pierwszym roku, albo to było już między pierwszym a drugim rokiem, bo ta ulewa w Zielonej Górze była w lipcu. Miałem na kolację piwo Lech w puszce i kajzerkę. I tak myślę, chyba się tym nie najem, więc stwierdziłem, że pójdę do Lidla, bo wtedy byłem na kampusie B w Zielonej Górze. Jeśli kojarzycie, to tam obok jedynym takim dużym, znaczy w zasadzie najbliższym supermarketem był Lidl, więc chodziłem tam na zakupy. I w momencie, w którym miałem iść, nagle taka ulewa się rozpętała, że stwierdziłem, ja się deszczu nie boję, ale to już jest niebezpieczne. I okazało się, że faktycznie to było niebezpieczne, bo zalało całą Zieloną Górę. Macie tutaj zdjęcia, także... W momencie, w którym chciałem zjeść, okazało się, że jednak nie zjem, więc to mnie nauczyło, że na studiach po prostu czasem się je, czasem się nie je. Jak będę miał jakiś fajny przepis, to wam po prostu pokażę. Wiadrot. Pytanie do Koku. Podaj jakąś swoją rozkminę, co wydarzy się w One Piece. Ostatnio oglądałem odcinek chłopaków z Frontu Wyzwolenia Dragon Balla. Serdecznie pozdrawiam. Wejdźcie na ich kanał, zostawcie im suba, sprawdźcie ich filmy nie tylko o Dragon Ballu, o One Piece. Ostatnio na Prima Aprilis też wrzucili spoko rzecz. Być może zaraz jeszcze wspomnę o tym pytaniu, w zasadzie odpowiem na nie, ale odnośnie tegorocznego Prima Aprilis. Żart polegał na tym, że miałem kilka pomysłów na w zasadzie ten pomysł z Bajo Jajo narodził się w mojej głowie z 4 lata temu albo 5 lat temu, bo dosłownie ostatnio znalazłem notatkę z pomysłami z 2021-22 i tam było Bajo Jajo, ale to Vegeta rozmawia z Goku i myślę sobie, kurde, fajnie byłoby kiedyś jakby zrealizować ten pomysł. Być może to nie jest świeże, bo jeśli się nie domyśliliście, była to przeróbka tego filmiku sprzed 17 lat, jednego powiedzmy z polskich hitów YouTube'a. I tak myślę sobie, wszyscy tego nie zrozumieją, pewnie nie wszystkich to będzie bawić, ale chciałbym to po prostu wrzucić, więc na 1 kwietnia wrzuciłem ten film, który był totalnym żartem. Następnego 2 kwietnia jako przedłużane Prima Aprilis mieliście teorię z Hybisem. No i potem 3 kwietnia coś, co też było w pewnym sensie żartem, czyli top 15 momentów Chaotsu, chociaż topka była zrobiona szczerze. Wczoraj widzieliście Netflixowe One Piece, odnośnie tego też będę zaraz mówił. No i dzisiaj widzimy się na kokle, także to tak słowem wstępu do tego pytania. Chłopaki z Frontu Wyzwolenia Dragon Balla podjęli tam bardzo ciekawy wątek, który mi umknął, a mianowicie sprawdziłem, to był 441 rozdział mangi One Piece, walka Czarnobrodego z Ace'em. Czarnobrody wtedy oznajmił, że zjadł Yami Yami no Mi, czyli ten owoc ciemności, no a w międzyczasie Ace dalej dysponował tym owocem ognia. No ale Czarnobrody użył tam słów, że słońce czy ciemność, tylko jeden z nas wygra. No i Ace odpowiedział, że on sprawi, że Białobrody będzie królem piratów. Okej. No ale przecież Ace nie dysponował owocem słońca, tylko owocem ognia. Ja rozumiem, że na słońcu jest gorąco, jest tam ogień, ale to nie do końca o to chodziło.
Kto wie, jak się ta walka skończyła, ten wie, ale ta myśl, którą powiedzieli chłopaki właśnie z Frontu Wyzwolenia, Bananowy Doktor i Erazy, to sprawiło, że zacząłem nieco bardziej myśleć o tym, co będzie w przyszłości. I nie chcę tutaj wchodzić za bardzo w szczegóły, no ale przecież mamy Sun God Nika, czyli tego boga słońca Nikę, który jest dużym elementem historii w One Piece, więc to bardzo mocno sugeruje, jakie dwie postacie w przyszłości będą ze sobą walczyć. Ale biorąc pod uwagę ten mural z Elbafu, tak zacząłem sobie czytać mangę, jestem powiedzmy, że 20 rozdziałów przed najnowszym rozdziałem, bo z tego co kojarzę, najnowszy rozdział to jest 1179, ja jestem w okolicach 1159. Ten mural sugeruje, że no, jakby ten główny zły jest dość oczywisty, ale nie będę tutaj mówił, co będzie się działo, bo ja nie jestem na tyle zaznajomiony z tym całym uniwersum, żeby tutaj podawać jakąś predykcję, ale chcę tylko też wykorzystać sytuację, żeby trochę powiedzieć wam o kanale chłopaków i też podziękować za to, że zwrócili uwagę na to, że Ace tak naprawdę nie miał owocu słońca i ta walka Czarnobrodego z Luffym to nie musi być koniecznie coś, co będzie tylko i wyłącznie jakąś naparzanką, która musi mieć miejsce, jako że ci dwaj bohaterowie walczą o po prostu zdobycie One Piece. To może mieć też głębsze znaczenie, też w kontekście historii tego świata. Ale okej, idziemy dalej. Sidas 13. Koku, cześć. Czy gdyby Vegeta rozdzielił Kamiego od Naila i Piccolo, to jak silne byłyby te postacie? Piccolo straciłby formę Orange, byłby na poziomie Sagi Namek, a może Nail mimo rozłączenia stałby się znacznie silniejszy i mógłby pokonać Freezę z Namek? Jak myślisz? Dużo zdrówka życzę. W pewnym sensie można... Dziękuję w ogóle za życzenia, również życzę zdrówka. Nie wiem, czy to jest dobre porównanie, ale trudno tutaj sobie wyobrazić inne porównania. Jeśli spojrzymy na Cella, który pochłaniał 17 i 18, to wiadomo, od ich pochłonięcia do ich wyplucia nie minęło dużo czasu. Ale myślę, że w przypadku Cella to po prostu działało w taki sposób, że 17 i 18 byli tylko pewnego rodzaju łącznikami, które pozwoliły Cellowi osiągnąć perfekcyjną formę i to nie było tak, że Cell wzmacniając się, albo gdyby się wzmacniał przez jakieś tam miesiące treningu czy coś takiego, wzmacniałby też 17 i 18. Jeśli spojrzymy sobie na fuzję Kamiego i Piccolo, Kami tam mówił, albo nawet Piccolo tylko wspominał o tym, że to on będzie podstawą tej fuzji, a Kami będzie tylko wzmocnieniem. Więc Kami i Nail, mimo tego, że wedle Vegety istnieją cały czas w ciele Piccolo, to oni nie są elementami, które stają się silniejsze wraz z rozwojem Piccolo. Myślę, że to jest coś takiego jak macie pewien obwód i z drugiej strony macie drugi obwód, który w przypadku Piccolo jest taką nową mocą, którą on mógłby zdobyć, ale brakuje mu jakiegoś łącznika. I Kami i Nail byli tylko takim łącznikiem, byli tylko sposobem na połączenie tych dwóch obwodów, więc Piccolo zyskał większą moc, ale Kami nie jest posiadaczem tej mocy. Dlatego myślę, że gdyby oni zostali rozdzieleni od Piccolo, to zarówno Kami i Nail byliby dokładnie na tym samym poziomie, na którym byli w momencie asymilacji, ale w przypadku Piccolo, no i tutaj można wróżyć z fusów, bo jeśli forma Orange to jest w 100% potencjał Piccolo, to okej, Piccolo na pewno będzie tę formę Orange miał, chociaż będzie ona słabsza. Żeby łatwiej to było zobrazować sobie albo wyobrazić, można sobie to porównać do tego, jak Goku w Dragon Ballu Super używa Super Saiyanina i na Namek w sadze Freezy miał Super Saiyanina. Nadal tutaj jest Goku Super Saiyanin i tutaj jest Goku Super Saiyanin, ale wiadomo, że ten nowszy jest silniejszy, bo po prostu Goku przez ten czas trenował. Więc myślę, że Piccolo straciłby trochę mocy, ale nadal mógłby mieć te transformacje, nie byłyby po prostu one tak silne. W przypadku Orange nie wiem, bo może być tak, że Orange Piccolo tak naprawdę wzięło się z tego, że nie tylko potencjał Piccolo został odblokowany, ale też potencjał Kamiego czy Naila w środku Piccolo i wtedy pozbycie się tych dwóch Nameczan sprawiłoby, że Piccolo nie miałby Orange, ale na pewno ta żółta forma, no to jest już 100% Piccolo, którego potencjał został odblokowany, więc myślę, że ta forma by na pewno została. Waruneczek 2. Czy gdyby Freeza polował na Zeno i załóżmy udałoby mu się go zabić, zająłby miejsce Zeno, czy dostałby jego moce? Czy są dziedziczne? Czy przechodzą na nowego użytkownika? Wiem, że w mandze i anime nic na ten temat nie ma, ale ciekawi mnie twoje zdanie. Myślę, że nie. Ze względu na to, że jeśli spojrzymy na Raimusa, który jest lub nie jest, może być lub może nie być spokrewnionym z Zeno, to mieliśmy tam potwierdzone, że jest to wielki mag. No nie? Raimus. Raimus był bardzo podobny do Zeno, więc nie byłoby głupim zakładać, że jest on jakoś z nim spokrewniony, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że Zeno wydaje się być dzieckiem
jest nawet takim trochę bobasem, więc można byłoby na przykład wysnuć teorię, że to jest po prostu ojciec Zeno, Raimus. A więc w jakimś sensie te umiejętności Zeno zostały albo mu powiedzmy w krwi przekazane, albo przekazane mu poprzez magię. W momencie, w którym Frieza jakimś cudem pozbyłby się Zeno i usiadłby na jego tronie, to nie widzę powodu, dla którego on miałby zyskać jego moce. Szczerze, gdyby Frieza faktycznie podniósł rękę na Zeno i jakimś dziwnym sposobem udałoby mu się go zabić, myślę, że Daishinkan by się po prostu Friezy pozbył. Nie wiem, może by zyskał, może na tym tronie jest jakiś gwóźdź, na którego jak się usiądzie, to się też obwód jakiś jeden z drugim łączy i macie ten łącznik. Nie wiem, ale wydaje mi się, że to jest już bardzo grubymi nićmi szyta teoria. Dlatego trochę dziwi mnie to, że Frieza chciał, w Kakumei też chciał, ale zresztą Dragon Ballu Super też wspominał o tym, że chciałby pozbyć się tych dwóch dzieciaków, że to irytuje go to, że takimi najwyższymi w tej hierarchii bogów postaciami są dwa dzieciaki. No ale dobra, co dalej? Stałby się królem wszechrzeczy i nagle też byłby w stanie wymazywać wszechświaty? Z jakiej racji? Dlaczego Daishinkan miałby mu na to pozwolić? Myślę, że to jest znacznie trudniejsze zadanie niż się może Friezie wydawać, nawet jeśli on miałby życzyć sobie... Jedyna w zasadzie opcja to jest życzenie do smoczych kul, żeby on zajął miejsce Zeno i wtedy smok, Super Shenlong, zakładając, że Super Shenlong naprawdę potrafi wszystko, wtedy Super Shenlong mógłby mu dać te umiejętności. I to jest, myślę, że jedyna opcja, żeby Frieza jakkolwiek efektywnie zajął miejsce Zeno. Darek Synak, wiem, że nie interesujesz się motoryzacją i nie masz prawka, ale mimo wszystko, czy jest może jakieś auto, które Ci się bardzo podoba lub albo jakieś takie małe marzenie, żeby jakimś konkretnym samochodem się przejechać, chociażby jako pasażer? Pozdrawiam serdecznie. Jeśli chodzi o przejechanie się jakimś konkretnym samochodem, absolutnie nie mam takiego marzenia. Natomiast już wspominałem Wam o tym wielokrotnie. Moim ulubionym autem w dzieciństwie było Audi TT. Ze względu na grę, którą ogrywałem na PSP, to było Need for Speed Most Wanted. To była gra pożyczona od mojego kolegi, Darka. To Audi tak mi się podobało. Nie było to najszybsze auto, ale kurde, no po prostu kształt tego auta był dla mnie tak atrakcyjny. Mimo wszystko, obecnie, jeśli miałbym powiedzieć, jakie auta podobają mi się najbardziej, to bardzo podobają mi się Skody Superb. Superb. Jest takie słowo po angielsku. Superb, czyli takie wspaniałe, niesamowite. Nazwa może się wydawać dziwna, ale takie słowo istnieje. Mimo wszystko te nowe Skody Fabie też mi się podobają. Ogólnie tak estetyczne są dla mnie. Jeśli będę miał, a w przyszłości będę miał pewnie, tak to się życie potoczy, że będę miał auto, to myślę, że bym kupił sobie taką. Chociaż to dość drogie jest. To pewnie kupiłbym na początku jakąś starą Skodę Fabię, bo mają one coś w sobie po prostu. Mają one coś w sobie. Jeśli są tutaj jacyś fani motoryzacji albo znawcy tematu, to możecie, albo jak chcecie, to możecie polecić albo powiedzieć, jakie wy zdanie macie na temat Skody Superb i Audi TT z Need for Speed'a. Kamilos, pytanie do Goku. Co myślisz o adaptacji mangi na anime, która ma być niby w sposób taki, jak się słyszy, na podstawie mangi, ale będą tam małe zmiany. Na przykład w Sadze Zamasu Hakai nauczy się i zrobi Vegeta, a nie Goku, bo uznają, że będzie bardziej do niego pasowało, jak do przyszłościowego treningu z Beerusem, gdzie to on używał tej techniki. Taka mała zapowiedź, że coś będzie z tym związane. Albo na przykład inne zakończenie Sagi Zamasu, bo oba są niezbyt, a mogłoby być lepsze. I inne poprawki czy błędy, by potem to grało i miało sens. Co sądzisz o takich zmianach i czy jesteś za? I czy mogą coś takiego zrobić? Zdrówka życzę i pozdrawiam, robisz dobrą robotę, Adacho, szacun bro. Dziękuję Kamil, szacun bro. Również życzę zdrowia. Czy mogą coś takiego zrobić? To jest animacja, która jest tworzona od zera. Mogą zrobić wszystko. Chociaż tworzona od zera. No jeśli chodzi o remake, to będą tam sceny tworzone od zera, ale będzie też bardzo dużo scen bazujących na tym, co już znamy. Przynajmniej w przypadku Dragon Ball Super Beerus. No bo widzieliśmy już na trailerze, jak to będzie wyglądać. Swoją drogą, niedługo, za 2 tygodnie, Dragon Ball Super Games Battle Hour i tam dowiemy się nowych rzeczy na temat anime Dragon Ball Super, a więc śledźcie kanał. Powoli zakładajcie na swoją głowę Dragon Ballową czapeczkę, bo nowe zapowiedzi, być może nowy trailer i nowe informacje i być może data już konkretna premiery nadchodzi. Zobaczymy. Tak czy inaczej, nie sądzę, żeby było tak, że będzie chociażby zmienione zakończenie Sagi Zamasu, bo już wspominałem o tym wielokrotnie. Akio Yoku mówił, że celem tego, powiedział Dragon Ball Super Beerus, ale też wiemy, że to będzie się toczyło dalej, tego remake'u Dragon Balla Super, jest to, żeby on był bliższy wizji Toriyamy. Natomiast nie widzę problemu, żeby w ramach tego troszeczkę rozciągania historii, bo wiemy, że to
Prawdopodobnie nie będzie 1:1, tak jak to było w mandze. Będą tam jakieś dodatkowe sceny. Można byłoby wrzucić jakieś spojrzenie, jakąś kwestię dialogową, jakąś jedną sugestię, że Vegeta, patrząc na przykład na Hakai i Birusa, może sobie powiedzieć: wow, też tak bym kiedyś chciał. Nie sądzę, żeby było konkretnie tak w ten sposób to przedstawione, ale Hakai, który uczy się Vegeta, a nie Goku, myślę, że czegoś takiego nie będzie, bo chociażby ta kwestia tego, że to Goku próbował skopiować technikę Birusa, została poruszona w sadze Granoli. I wtedy trzeba byłoby edytować sagę Granoli, a tutaj znowu by powstał jakiś miszmasz fabularny, że mamy taką wersję, mamy inną wersję, mamy wersję, która niby podąża za mangą, ale zmienia jedną rzecz, żeby można było wrzucić coś tam jeszcze dalej. Uważam, że najlepiej będzie, jak będą się trzymali mangi i jeśli będą tam możliwe do wrzucenia rzeczy, które będą delikatnie sugerować, co będzie dalej, tak jak na przykład w tym Netflixowym One Piece'ie, tam są rzeczy, które nie burzą obecnej fabuły, ale są takim easter eggiem. Tak się składa, że mówię to właśnie w Easter, czyli w Wielkanoc, także są takim wielkanocnym jajkiem. Chociażby jak to, że Sabo się pojawił, jak to, że Sanji mówił o tym swoim backstory. Generalnie były tam rzeczy, które sugerowały to, co będzie dalej. One zostały wrzucone do tego serialu tylko ze względu na to, że oni już wiedzą, co będzie dalej, bo ta dalsza część historii została napisana. I tak jest teraz w przypadku Dragon Balla Super, więc uważam, że można byłoby coś takiego zrobić, ale takich radykalnych zmian, pokroju zmiany całej sagi, albo że to Vegeta robi Hakai na Zamasu, nie sądzę. Nie sądzę, żebyśmy coś takiego zobaczyli. Wręcz jestem pewien, że nie zobaczymy. Maciej Balicki, pytanie do Koku. Rozumiem, że Android 17 w DB Super jest znacznie silniejszy niż przed walką z Komórczakiem. Nie stało się to również nagle, a zapewne wzmacniał się z czasem. Czy w takim razie na etapie sagi Buu był on na tyle silny, żeby poradzić sobie z Buu lub chociaż Daburą? Wiecie co, to jest dobre pytanie i to jest chyba pytanie, które mocno uwypukla to, jak te poziomy mocy w Dragon Ballu Super zostały sztucznie napompowane, bo jeśli weźmiemy pod uwagę to, że w sadze Majin Buu została zniszczona Ziemia, a potem zostali wskrzeszeni wszyscy ci, którzy mieli czyste serce od tego dnia, tam wiecie, bla bla bla, to zostały również wskrzeszone, uwaga, Cele Juniory na wyspie Androida 17. No bo to było tak, że Cele Juniory zostały zniszczone, ale w Dragon Ballu Super w bonusowych rozdziałach dowiedzieliśmy się, że one zostały zregenerowały się ze względu też na ten swój rdzeń i potem przez 17 zostały oswojone i bronią razem z nim tej wyspy, na której jest Minotaur. Tylko że jeśli to by się wydarzyło dopiero w Dragon Ballu Super, jakim cudem one by przez ten cały czas gdzieś sobie żyły, potem zginęły, kiedy Buu zniszczył Ziemię i potem zostały wskrzeszone, kiedy byłyby złe tak naprawdę. Więc to oswojenie musiało nastąpić wcześniej, bo poprzez życzenie w Majin Buu sadze nie zostałyby one wskrzeszone. A to by oznaczało, że prawdopodobnie było to tak, że tuż po sadze Cella, albo w ciągu tych 7 lat na pewno, między sagą Cella a sagą Buu, bo w sadze Buu widzieliśmy Androida 17, który już był obrońcą powiedziałem. Jeśli on był już tym obrońcą przyrody, to prawdopodobnie już wtedy te Cele Juniory z nim trenowały. No ale dobra, Cele Juniory z nim trenowały. 17 też został zabity, więc prawdopodobnie był wtedy słabszy niż Super Buu, no nie? No bo jeśli 17 został zabity, to znaczy, że nie był w stanie uniknąć tego ataku Super Buu. Więc myślę, że wtedy był słabszy. Tylko jakim cudem przez te 7 lat nie wzmocnił się na tyle, żeby pokonać Buu, a potem od sagi Buu do turnieju mocy minęło tam znacznie mniej czasu niż te 7 lat i jest już na poziomie Super Saiyanina Blue. Może zajął się bardziej treningiem. Wiecie, w przypadku 17 jest ta przewaga, że on jest gościem, który się nie męczy. Więc podejrzewam, że jego regeneracja też następuje błyskawicznie. Więc jeśli on podnosi ciężary, jeśli on trenuje, to on nie musi odpoczywać. I być może w ogóle wzmacniając się, cały czas może sobie jakby zwiększać trudność treningu, zwiększać obciążenie, bez żadnego oczekiwania na rezultaty treningu, bez żadnej, wiecie, hipertrofii mięśniowej, bez żadnego czasu na odpoczynek. Po prostu może w znacznie krótszym tempie się wzmacniać, a że przez te 7 lat na przykład zajmował się tylko obroną wyspy i się jakoś za bardzo nie skupiał na treningu, to może było tak, że wtedy był po prostu słaby, a potem jak umarł ze względu na atak Buu, to stwierdził, nie no, chyba pora się wziąć za siebie i wtedy zaczął trenować. Tak bym to widział. Osio Pospolity. Pytanie do Koku. Czy istnieje możliwość tak zwanego sztucznego przedłużenia scalenia przez kolczyki Potara, które nie mają limitu czasowego, poprzez sensu lub leczenie, które odnawiają energię? Szczerze? To pytanie, jakie brałem do odcinka, miało więcej sensu, no bo kolczyk Potara jest permanentny w przypadku Kaioshina albo Kaioshinów, no nie? I wtedy jak można przedłużyć coś, co jest nieskończone?
No dobra, ale jeśli mamy fuzję na przykład Cyan, która trwa, dajmy na to tę godzinę, w przypadku potar, to dlaczego miałaby trwać dłużej ze względu na to, że ktoś jest zdrowy, albo uleczony, albo zjadł senzu? Senzu nie przedłuża czasu fuzji. Myślę, że w przypadku potar jest tak, co widzieliśmy wielokrotnie. Fuzja może się skończyć wcześniej, jeśli moc podtrzymująca fuzję zostanie zużyta, ale fuzji nie można wydłużyć poprzez to, że ma się więcej tej energii podtrzymującej fuzję. Tak to widzę. Adam Potrykus, pytanie do Koku. Mam takie prywatne pytanie. Też jestem Adam. Jakie zdrobnienia na ciebie gadali? Adaśko czy jak? Ja przywykłem do jednego, bo moja matka całe życie rozmawiała z moim ojcem świętej pamięci i zawsze mówi Mar Adaś. Ojciec miał na imię Marek. Ciekawie trafiłeś z tym pytaniem ze względu na to, że ostatnio natrafiłem na bardzo stare foldery z roku 2009, okolic roku 2009, gdzie miałem Sonego Ericssona, takiego starego, i nagrywałem bardzo dużo filmików. I tam jest też filmik, który mogę wam tutaj zaraz pokazać, w którym nagrywam sobie filmik na balkonie, jak moje koleżanki siedzą na ławce i one widzą, że ja nagrywam, ale ja się chowam i one do mnie krzyczą Adacho. I to było w 2009 roku, czyli w 5. klasie podstawówki, miałem 12 lat, a pamiętam, że Adacho zaczęli na mnie mówić już w okolicach 4. klasy podstawówki. Więc odpowiadając na twoje pytanie, mówili na mnie Adacho. Chociaż są osoby, które na mnie mówiły też Adaśko, albo po prostu Adam, albo Adaś. Marcin do mnie mówi Adaś. Także chyba jeśli chodzi o taką jedną ksywkę, która się utrzymała, no to wszyscy już znacie i nie muszę wam tutaj tego tłumaczyć. Janiu, mam takie pytanko. Nie wiem, czy Koku, czy tak po prostu będziesz chciał na nie odpowiedzieć. Odnosi się ono do Dokana. Jak myślisz, dlaczego w grze, która ma już tyle lat, nie ma ani jednej karty, ani nawet itemu odnoszącego się do Upy i Bory? Czy przez to, że twórcy olewają klasycznego Dragon Balla? Przecież to nie są postacie no-name, jak w przypadku większości kart typu R, Wojownicy Garlika Juniora. Tak się składa, że zacząłem się zastanawiać, dlaczego tak jest, ale kojarzyło mi się coś, że w grze był Upa i Bora. I był Upa i Bora. Znalazłem to na tej pierwszej, starej, już nieaktualizowanej dokanowej Wikipedii. Istnieją przedmioty użytkowe oczywiście, których można używać w trakcie gry, ale jest też zestaw przedmiotów nieopublikowanych, które są albo były w danych gry, ale nigdy nie zostały opublikowane. I mamy też postać Bory niosącego na swoim barku Upę i mamy też samego Upę. Upa i Bora są w Dokanie, tylko są nieopublikowani i prawdopodobnie nie będą opublikowani, chociaż moim zdaniem byłoby fajnie, gdyby pojawiały się częściej w Dokanie jakieś przedmioty użytkowe. Ale cóż, możemy tylko liczyć na to. Ja liczę na to, że niedługo dodadzą karty, które będą miały 8 linków, bo do tej pory nie wiem dlaczego jest 7. Adrios. Tak jak przypomniałeś sobie o blefie Piccolo z odessaną ręką, naszło mnie pytanie. Czy Komórczak czysto teoretycznie mógłby się żywić na nameczanach w nieskończoność, osiągając niewyobrażalną moc, przekraczającą wszystko, co znamy? I tak i nie, bo z jednej strony nameczanie są w stanie się regenerować, ale nie są w stanie regenerować się w nieskończoność, bo oni zużywają swoją energię. Więc jeśli mielibyśmy na przykład coś takiego, że Cell wsysa rękę na meczanina, on idzie spać i mamy kolejkę na meczan, których Cell wysysa i oni idą potem się regenerować i potem wracają, czyli ta regeneracja odnawia ich poziom ki, no to wtedy tak, mamy takie perpetuum mobile i Cell cały czas nabiera swoich sił. Ale jeśli mielibyśmy jednego nameczanina, to w sumie nie miałoby sensu, poza tym pokażcie mi nameczan, którzy chcieliby na coś takiego pójść. Więc czysto teoretycznie myślę, że jest to możliwe, zakładając, że ci nameczanie by się regenerowali i potem znowu z pełną energią podchodziliby do Cella. Tylko że to jest po prostu niewykonalne. Dlaczego? Bo Cell nie żyje. Ho, ho, ho. Przepraszam wszystkich fanów Cella, ale taka smutna prawda. Chiaotzu żyje, Vegeta żyje, Piccolo żyje, Roshi żyje, moje ulubione postacie żyją. Cell nie żyje już, Chiaotzu z przyzwyczajenia. Dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Czekam na kolejne pytania, kolejne komentarze, przemyślenia. Pytajcie o co chcecie, piszcie co chcecie. Sekcja komentarzy jest w 100% wasza. A póki co, zostawcie lajka, zostawcie suba. Miłego dnia wam życzę, wesołych świąt, wesołego Alleluja, wszystkiego dobrego i widzimy się niebawem. Z tą panią, która tutaj była na samym początku, też jest niedługo film. Myślę, że dzisiaj nawet będziemy nagrywać, bo Marci dość dziwne to jest, ale spodobało się granie w Sparking Zero, także nagraliśmy jeden odcinek i ona chce jeszcze, także być może nawet dzisiaj nagramy drugi. Dziana!